Cześć, merhaba, tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Wszystkie filmy, które znajdują się na moim kanale i dotyczą robienia zakupów w Turcji, w Alani, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na moim kanale znajduje się m.in. filmik o bazarze, najlepszym bazarze tutaj właśnie w okolicach Alani, a także o sklepie Migros. Dzisiaj postanowiłam dla Was nagrać nowy filmik, pokazując Wam kolejne moje ulubione miejsce zakupowe. Ten sklep wygląda z zewnątrz dosyć niepozornie, ale uwierzcie mi, że w środku ma bardzo dużo produktów, dużo rzeczy do wyboru. Także zapraszam Was do oglądania i oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. W Alani teraz trwa remont głównej ulicy Ataturka. Na pewno będziecie słyszeć różne odgłosy. Alania w tym momencie nie wygląda zbytnio zachęcająco, ale normalnie jest to przepiękne miasto, także nie zrażajcie się, jeżeli jesteście na moim kanale po raz pierwszy. I jak zlokalizować sklep? Słuchajcie, tam znajduje się Burger King i za nim znajduje się Aquapark, jedyny aquapark w Alani, a naprzeciwko jest sklep, do którego za chwilę wejdę. Jest to sklep Kale Market. Łatwo zapamiętać Kale, czyli wzgórze. Jak pewnie wiecie, w Alani mamy piękne wzgórze zamkowe z kolejką teleferik i za chwilkę pokażę Wam właśnie, jakie zakupy, jakie produkty możecie tutaj znaleźć. Jedna ważna informacja, zanim wejdziemy. Często widzę, że turyści miotają się, nie wiedzą, którymi wejściami wchodzić, wychodzić. I prosta sprawa. Często oznakowane jest wejście kolorem zielonym, natomiast wyjście kolorem czerwonym. Poza tym Girish, tutaj Agata z Turtur kiedyś mówiła, że tłumaczyła swojej mamie w ten sposób, że Girish kojarzyło się z girą, czyli z wejściem. Natomiast mi się kojarzy ta nazwa C z ogonkiem czytamy jako czykysz. Możecie skojarzyć, na przykład wychodząc ze sklepu często zastanawiamy się, czy kupiłem wszystkie składniki, czy kupiłam wszystkie składniki. Także czykysz, wychodzimy. I już jesteśmy w środku. Słuchajcie, sklep jest dwupoziomowy, także co od razu możemy znaleźć przy wejściu? Oczywiście to, co najbardziej nam się kojarzy z Turcją, czyli lokum. Tutaj różnego rodzaju słodycze. Jak widzicie, cena 195 lir. Tutaj mamy takie zestawy, czyli lokum w kostkach i rolowane. Może to być zwykła galaretka, a może być właśnie z orzechami w środku, na przykład z pistacjami. To, czego ja nigdy nie próbowałam, natomiast wiem, że turyści czasami kupują, to są takie herbatki, które są w kostkach, a tą czai wrzucamy do wrzątku i wtedy nam się to rozpuszcza. 50 lir za opakowanie. I co ja zauważyłam, że naprawdę tutaj czasami można kupić rzeczy w bardzo przystępnych cenach. Co prawda dawno już tutaj mnie nie było, także jestem ciekawa, czy coś się zmieniło. Jak wchodzimy, to także możecie kupić owoce, warzywa, jakbyście po prostu byli tutaj niedaleko i chcieli czegoś spróbować.
Tutaj mamy takie herbatki, których, tak jak Wam powiedziałam, my jako Turcy, jako osoby tutaj mieszkające, obcokrajowcy tutaj mieszkający, my tego nie pijemy, ale turyści uwielbiają różnego rodzaju herbatki rozpuszczalne. Tutaj mamy owoc granatu, tutaj mamy jabłko, kiwi, mango, wiśnia, cytryna. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena, czyli 200 lir za 1000 gram. Tutaj macie również herbaty, ale już nie rozpuszczalne, czyli tylko takie kawałki suszonych owoców. Jabłkowa, tutaj z owocu granatu, tak to wygląda. Na górze mamy kryszczaj, czyli taką zimową, karyszyk, czyli mieszaną, około 95-125 lir za opakowanie. I znowu mamy coś, co nam się kojarzy mocno z Turcją, czyli owoc granatu. Właściwie wszędzie możecie zobaczyć, właśnie do sprzedaży wystawione jest tureckie lokum. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że ja za tymi takimi kwadracikami nie przepadam. Ja bardziej lubię te rolowane, ale wiadomo, że każdy ma inny gust. Tutaj mamy na przykład kawę dibek, czyli taką delikatniejszą. Tutaj macie kawę z dodatkiem mastyksu, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam, czyli takiej naturalnej żywicy. To się nazywa damla sakızlı. Sakız z tłumaczenia z języka tureckiego to jest guma do rzucia. I słuchajcie, w Turcji bardzo często pije się Nescafe. Po prostu zauważyłam, że praktycznie w każdym tureckim domu oni mają Nescafe, takie instant do przygotowania. Możecie również kupić suszone owoce, czyli daktyle. Raz jeszcze tutaj mamy coś, co Wam zawsze polecam, czyli cevizli sucuk. To są orzechy włoskie, które są zatopione w pekmezie. Nie jest to takie słodkie, jest to zdrowe i może dłużej postać, także bardzo polecam, żebyście spróbowali. Tutaj zapewne mamy w pekmezie winogronowym, tutaj mamy owoc granatu. Ostatnio jadłam również kiwi i muszę przyznać, że naprawdę mi smakowało. Ceny, jak widzicie, są różne, 175 lir, 250. Tutaj mamy takie pojedyncze, małe, możecie właśnie na spróbowanie kupić około 50 lir. Różnego rodzaju suszone owoce. Bardzo dobre mamy tutaj suszone winogrono, czyli rodzynki, morwa. Uwielbiam morwę, zarówno białą, taką suszoną, jak i morwę czarną w postaci pekmezu. Coś, co jest dla mnie niezrozumiałe, to jest ta guma do rzucia, która po prostu dla mnie ona nie posiada żadnego smaku i to jest okropne. Nie wiem, bardzo często jest rozdawane, jak jesteście w jakiejś restauracji, jecie posiłek, to później właśnie dają te falim. Zobaczcie tutaj, ile mamy do wyboru lokum. Najlepsza firma, jeszcze raz powtórzę, Koska od 1907 roku. 105 lir, 85 lir. Tutaj macie takie już właśnie rolowane, które ja najbardziej lubię i one są już nieco droższe, 285, 450. Natomiast ja od razu Wam zaznaczę, że ja tutaj nie kupowałam lokum, także nie wiem, nie powiem Wam, czy jest smaczne, czy nie. I coś, o co turyści bardzo chętnie pytają, bardzo chętnie kupują, czyli turecka kawa Mehmet Efendi. Tutaj mamy 100 gram za 80 lir. Po prawej stronie kolejne słodycze kojarzone z Turcją, czyli turecka hałwa, koska pistacjowa, 540 lir, 310 taka zwykła, 310 z kakao. A tutaj one mają po ile? Dokładnie 700 gram. Natomiast tutaj mamy obok 350 gram, nieco mniejsze. No i oczywiście cena też jest niższa, 299 za te z pistacjami i później 195 za kakaową i za zwykłą sadę.
500 gram 325 lir, kakaowa 190 i waniliowa 190. Kawa Mehmet Efendi 500 gram w takich pudełkach 490 za taką dużą 500 gram i 250-265. Ponownie trafiłam na tureckie kawy i chciałam Wam pokazać menengic, czyli zrobioną z pistacji. Ja w tym momencie mam taką w domu. Nie zrobiła na mnie jakiegoś tam szczególnego wrażenia, ale po prostu jak chce mi się czegoś słodkiego, to wtedy sięgam po tę kawę. Ceny 70 lir i tutaj mamy takie nieco mniejsze, znowu 80 Mehmet Efendi, ale jeszcze możecie znaleźć na przykład kawę Duniasy 85 lir, 95 lir, 105 lir, w zależności od pojemności. Teraz jesteśmy przy kosmetykach i ostatnio na moim filmie, gdzie mówiłam Wam o tym, co warto przywieźć z Turcji, właśnie wspominałam o wodzie różanej 330 lir, 250 ml, także polecam, żebyście sobie coś takiego kupili, sprowadzili. I jeszcze oczywiście bardzo znana marka Dalan Kosmetyki. Tutaj mamy na przykład kremy do rąk 65 lir. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Kremy do ciała 125 lir. Ja zazwyczaj właśnie używam kremów do ciała i zobaczcie, jaki macie tutaj ogromny wybór tych kosmetyków. Kiedyś ktoś mnie właśnie zapytał, gdzie polecam podejść do jakiego sklepu, żeby mieć duży wybór kosmetyków Dalan, i wtedy wspominałam właśnie o Kale Market. Malutkie kremiki, które łatwiej zakupić i zabrać ze sobą. Kremy nawilżające z oliwką, z olejem arganowym, awokado, także do wyboru, do koloru. W Turcji bardzo fajne są również olejki, między innymi olejek różany. Ja kupiłam ten Papatya Oil, ale on, no powiem Wam szczerze, nie ma jakiegoś dobrego składu. I mam również ten Donkey Milk, czyli z mleka Donkey, czyli osła, dlatego że dziewczyny mi powiedziały ostatnio, że jak się regularnie stosuje ten olejek, to bardzo spłycają się zmarszczki. Ja no nie miałam jeszcze okazji do końca wypróbować, ale kupiłam 275 lir, czy nie, to jest inny Eszek, 275, ta sama cena dokładnie. No i teraz jesteśmy, słuchajcie, w niebie, dlatego że mamy mnóstwo mydełek naturalnych z różnymi dodatkami. Do tego teraz Wam pokażę, zanim przejdę dalej, a ceny to jest około 70 lir, także super cena. I coś, co Wam polecałam, czyli takie gąbeczki, które są już nasączone mydełkiem. One się świetnie nadają do mycia. Koszt to jest 90 lir i jak możecie zobaczyć, tutaj macie naprawdę ogromny wybór. Na przykład tutaj jest o zapachu oceanu, tutaj cytrynowa, ananas, brzoskwinia, tutaj nawet nie wiem, co to jest, jakiś chyba zapach zwykłego mydła, jabłkowe, także naprawdę można wybierać, co się chce. Znajdziecie tutaj również mydła firmy Dalan, 125 lir, 110 lir, albo takie malutkie 45 lir. Tutaj mamy za 50 lir w takich opakowaniach i ja powiem Wam, że my ostatnio używaliśmy tego. Firma Dalan, nie wiem, czy już powiedziałam, ona wykonuje właśnie kosmetyki na bazie oliwy z oliwek, na bazie oliwek, także jest to bardzo popularna firma, używana w Turcji i chętnie kupowana przez turystów. Przy okazji filmu o moim mieszkaniu pokazywałam Wam taki specyfik, paswę kirecz, czyli do wszelkiego rodzaju kamienia czy rdzy. Słuchajcie, ten środek to jest po prostu rewelacja. Natomiast trzeba uważać, dlatego że ja na początku, jak nie byłam świadoma, to wymyłam tym kabinę prysznicową i okazało się, że ten środek wyżarł aż fugę i zalewaliśmy sąsiadów, dlatego że
po prostu to czyści rewelacyjnie. Także w każdym tureckim domu to też znajdziecie. Jak macie ochotę zakupić taką specjalną rękawicę do peelingu, to również tutaj w Kalem Market możecie dorwać za 150 lir jedyne. Te szampony za 150 lir także są bardzo polecane, bardzo fajne. Ja używałam zarówno pokrzywowy, jak i z czosnku. Natomiast też dużo dziewczyn poleca te szampony Elidor. Ale u mnie się nie do końca sprawdziły. Moje włosy po nich były strasznie takie delikatne, aż mi to przeszkadzało. No i mamy kolejną półkę, tym razem właśnie z szamponami i z odżywkami firmy Dalan. Około 95. No, widzę, że wszystko tutaj 95 lir kosztuje, jeżeli chodzi o szampony, o odżywki. I tutaj, co to mamy? Zobaczmy. Taki olejek do ciała za 220 lir. W dalszej części mamy różne spożywcze rzeczy, o których ja Wam tutaj nie będę oczywiście opowiadać za bardzo. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli macie hotel w pobliżu i chcecie zrobić zakupy, to po prostu tutaj możecie praktycznie znaleźć wszystko, czego potrzebujecie. Mówiłam Wam o tym, że w Turcji uwielbiamy sodę i tutaj zobaczcie, jest bardzo dużo smaków do wyboru. My najczęściej bierzemy Kızılay, który jest bezsmakowy, ale jeżeli chcecie spróbować, lubicie właśnie jakieś takie słodsze wersje, to jak najbardziej tutaj znajdziecie 12,50 za buteleczkę. Teraz mamy półkę z przyprawami. Oczywiście zawsze Wam mówię o tym, że warto zwrócić uwagę na paprykę, zarówno słodką, jak i pulbiber. Pulbiber tutaj jest używany po prostu w ilości ogromnej. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Co my tutaj mamy? Kurunane. To już Wam mówiłam, że bardzo dużo w tureckiej kuchni używa się suszonej mięty. 35 lir. Zaraz obok możecie wybrać sobie różnego rodzaju oliwki, czarne, zielone. Tutaj mamy na przykład 800 gram 200 lir, później mniej 165 lir, takie mniejsze opakowania. O tutaj macie 800 gram 160, 95, także ceny oczywiście są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jakie oliwki wybierzecie. Tutaj mamy także pekmezy. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ten keçi boynuzu, czyli to jest karop z drzewka chleba świętojańskiego, który jest bardzo zdrowy. I na samym końcu, na samym dole mamy pasty tahini, ceny około 320, 170, w zależności od wielkości i od firmy. Herbaty, czajkur, rizy. Czerwona mocniejsza, żółta nieco słabsza. Tutaj ceny chyba 299, ale nie wiem, czy to nie jest tamta duża. No i oczywiście salcza, zarówno pomidorowa, jak i paprykowa. W takich małych puszeczkach, jakbyście chcieli zakupić do Polski, albo nieco większe. Sprawdziłam, cena 299, to jest dokładnie za czajkur tiryaki 1000 gram. Po tej stronie mamy jeszcze większy wybór. Rizę. Tutaj mamy na przykład 175 lir za 500 gram. Tutaj mamy 310 za... Ile tutaj jest gram, bo nie widzę, za kilogram. I takie w saszetkach. Teraz zobaczymy, czy jest moja ulubiona. O, na przykład tutaj macie właśnie z owocem granatu, czy adaczaj, czyli nasza szałwia. Tureckie słodycze damak, bardzo popularne, chętnie kupowane. Tutaj Ülker, bardzo znana turecka firma. Tak jak widzicie, czekolady, o na przykład baklawa 95.
Tutaj jest taka ciemna. Etit, też bardzo znana firma. Także duży wybór różnego rodzaju czekolad. Coś, co znalazłam i co uznaję za bardzo fajny taki prezent, żeby można było kupić i zabrać i na przykład rozpakować i każdemu dać po jednym. Rachel Juresel, czyli takie tradycyjne dżemy i o właśnie z Antalii. Nawet tu jest napisane, że to jest właśnie hediyesi, czyli taki prezent. I mamy owoc z granatu, pomarańcza, truskawka, cytryna. Oj, nie wiem do końca co to jest, ale mamy właśnie też karop i różnego rodzaju smarowidła. Sód Racheli, o którym Wam ostatnio mówiłam, bardzo słodkie, natomiast warto spróbować, bo to jest coś innego niż u nas. Tutaj mamy z orzechem włoskim, na przykład różane z zielonych inżir. Zawsze mi się to myli. Wiecie co to jest, nie? Ten, kto mnie ogląda, to już wie, że to jest figa. Co tutaj jest? O, na przykład zobaczcie, z patlıcan, z bakłażana. Tutaj ze skórki pomarańczowej. Tutaj znalazłam coś naprawdę ciekawego. Owoc kamkat, 245 lir. I na przykład owoc smoczy, 150 lir. I oczywiście, jak tutaj już jesteśmy, no to miody takie pakowane, bardzo fajnie zabrać ze sobą. Najbardziej popularny to jest z sosny pini. Zaraz zobaczę, czy tutaj będzie coś napisane. Tu jest akurat kwiatowy. Wszędzie widzę tylko kwiatowe. Jeżeli interesuje Was sosna pini, to powinno być cham. C z takim ogonkiem i zobaczcie na ceny, te małe 105, 160, 110 i powiem Wam, że naprawdę cena wygląda konkurencyjnie, dlatego że ostatnio kupowaliśmy i były zdecydowanie droższe. Przed nami cała półka ze słodyczami, ale ja się nie będę tutaj zatrzymywać, dlatego że jestem w tym momencie na detoksie cukrowym, także żeby mnie nic nie kusiło. Kurujemisz. Do wyboru mamy pistacje, mamy na przykład migdały, mamy orzechy włoskie, mamy leblebi, czyli ciecierzycę, leblebi w takiej otoczce. Co jeszcze mamy? Tutaj mamy orzechy w takiej zazwyczaj paprykowej otoczce, słonecznik, mieszanki różnego rodzaju. No i ceny na przykład za takie małe białe leblebi 40 lir, żółte 40. Tutaj co mamy? Pistacje 210. Takie malutkie opakowanie. Czy na przykład słonecznik po 50 lir. Z tej strony również mamy różnego rodzaju kurujemisz. Widzicie, tu jest na przykład taki miks za 60. Mamy karzu, czyli nerkowce. Tutaj prażona kukurydza. Cena, oj, to chyba nie jest to. I czy coś jeszcze? O, to Wam chciałam pokazać. To jest właśnie ciecierzyca, która jest otoczona taką cukrową otoczką różnokolorową. Coś, za co bardzo cenię ten sklep, to są różnego rodzaju przyprawy w takich opakowaniach i powiem Wam szczerze, że na przykład tutaj zazwyczaj kupuję łuskany słonecznik. Gdzieś go przed chwilą widziałam, ale mi uciekł znowu. Nigdzie nie mogłam dorwać łuskanego słonecznika, bo tutaj jest z tej strony chyba. A tutaj właśnie mają dużo takich rzeczy do wyboru. O, na przykład quinoa. Teraz też kupowałam siemię lniane, chia, czy właśnie słonecznik. Za chwilę sobie wezmę. Także jeżeli szukacie w Alanii czegoś takiego nietypowego, czego nie możecie znaleźć w innych sklepach, to polecam zajrzeć tutaj.
Chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę na dwie rzeczy. Tutaj mamy Izoty Biber. Jedni moi obserwatorzy bardzo często właśnie wspominają o tej przyprawie i to są sproszkowane papryczki, czyli z Urfy. No ja za bardzo tego nie używam, dlatego że ja nie mogę po prostu ostrych rzeczy, natomiast wiem, że turyści chętnie też zakupują. Drugą rzeczą jest machleb, czyli sproszkowane pestki dzikiej wiśni, które mają taki nieco korzenny smak i dodawane są czasami do słodkości tureckich. Kolejna półka z kosmetykami firmy Dalan. No mówię, możecie tutaj znaleźć po prostu wszystko, czego potrzebujecie i coś, co ostatnio robi ogromne wrażenie i bardzo dużo turystów o to pyta, to są kryształki mentolowe. Zobaczcie tutaj za 15 gram, czyli taki malutki słoiczek wystarczający jak najbardziej, 99 lir. Tutaj mamy 180 lir, także widzicie, jakbyście chcieli kupić, no to polecam, żeby zajrzeć tutaj do Kale Market. Różnego rodzaju olejki, oleje w takich bardzo ładnych pudełeczkach, jakby ktoś szukał na prezent na przykład, ale tu w ogóle pachnie pięknie. Produkty do ochrony przeciwsłonecznej i też widzę, że ceny są naprawdę bardzo korzystne, 180 lir i jest ogromny wybór. Oczywiście Nivea, tutaj coś takiego już znanego, znana firma, kosztuje to zdecydowanie więcej, 875, 995, także no. I jeżeli się poparzycie tutaj, o co nie jest ciężko w Turcji, no to na przykład mamy kremy z aloesem. Nawet pastylki na ból gardła możecie zakupić w Kale Market. W Kale Market możecie zakupić również papierosy. Idę jeszcze na górę. Wiem, że tam też jest kilka takich ciekawych rzeczy, także nie zapomnijcie, jak tutaj przyjdziecie, że sklep jest właśnie piętrowy i trzeba wspiąć się po schodach. Tutaj przede wszystkim są takie produkty do higieny. Możecie znaleźć chusteczki. O, henna, zobaczcie. I teraz tak, ja używałam tej henny, właśnie tej dokładnie, chestnut, czyli brązowej, do zafarbowania moich włosów i no powiem Wam, że byłam bardzo niezadowolona, także nie polecam. Ta henna w ogóle nie chciała mi zejść z włosów, no i wyszła bardzo, bardzo ciemna, mimo tego, że trzymałam ją naprawdę krótko. I znowu tutaj mamy różnego rodzaju takie do peelingu rękawice, czy właśnie na przykład do twarzy, takie do spa, czy co tutaj mogę Wam pokazać jeszcze, czy takie gąbeczki, ale ja przede wszystkim chciałam Wam pokazać tę półkę, dlatego że często powtarzam Wam, że z Turcji warto przywieźć kolonie. Dlaczego? Po pierwsze, oczywiście przepiękne zapachy mają te kolonie, szczególnie firma Eyüp. Zawsze Wam polecam. Po drugie, wspaniała dezynfekcja. Nie wiem, ja zawsze mam po prostu w plecaku. Potrzebuję coś zjeść, wybrudziłam się, czuję się nieświeżo. Zawsze albo się spryskać jako, nie wiem, na ubranie, żeby ten zapach został, albo spryskać dłonie. I tak jak Wam już kiedyś mówiłam, są zarówno zapachy typowo takie pod mężczyzn, jak i zapachy kobiece. I tutaj macie na przykład 90 lir, jeżeli chodzi o zapach deszczowych lasów. Tutaj macie lawendę na przykład. Klasyczna to jest taka cytrynowa, limonkowa. Także wybór jest naprawdę spory i cena też jest bardzo, bardzo korzystna. Także jak mi się kończą kolonie, to właśnie tutaj przychodzę, żeby zrobić zapasy. Tutaj macie większe, 400 ml, już jest cena wyższa, 180, bo te na dole miały po 150 ml.
Jak przyjdziecie do sklepu Kalem Market, to możecie zakupić coś dla zwierzaków ulicznych, dlatego że te koty zawsze Was atakują i proszą o jedzenie, koty czy psy. Dlatego jak już tutaj dotrzecie, zobaczcie, macie ogromny wybór takich przysmaków dla zwierząt. Takie typowe szklaneczki tulipanowe do tureckiej herbaty, czaju. Także wybór jest naprawdę ogromny, jeżeli chodzi o ten sklep, moim zdaniem, dlatego że i możecie tutaj znaleźć rzeczy do domu, i możecie znaleźć tutaj kosmetyki, jedzenie i tak jak Wam powiedziałam, często to są takie produkty, gdzie trudno mi jest znaleźć w innych sklepach. Zobaczcie, nawet możecie znaleźć tutaj okularki pod wodę, maski czy czepki. Ja będę się już z Wami żegnać, idę zrobić zakupy do domu, dlatego że brakuje mi kilku rzeczy i widziałam naprawdę kilka fajnych produktów, które chętnie zabiorę ze sobą do domu. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Bardzo cieszę się, że tutaj pracownicy pozwolili mi na nagranie takiego krótkiego filmu dla Was. Dajcie znać, co sądzicie o Kalem Market. No i co, do zobaczenia przy kolejnym filmie. Buziaki, pa pa! Dla wszystkich osób uczących się języka tureckiego tutaj jest taki kącik, gdzie możecie kupić różnego rodzaju gazety czy czasopisma. Na zewnątrz sklepu również często wystawiany jest simit, poğaça czy burek, także również możecie kupić tutaj pieczywko. Jeszcze na szybko dodam, że również w sklepie możecie zakupić papierosy, tak jak Wam pokazywałam. Z tego co wiedziałam, po cenach przyklejonych tam przy papierosach to było około 100-105 lir za paczkę. Natomiast w Kalem Market nie kupicie alkoholu. No to jeszcze raz buziaki, pa pa!